Witam w Lidzie, w miejscu, gdzie wytwarzają kwas chlebowy, ale w miejscu również, w którym jest ogrom historii związanej z Polską. I dziś właśnie zabieram Was w te miejsca. Kłaniam się nisko w 9. odcinku, szanowni Państwo. Jesteśmy na wokzale autobusowym. Zapomniałem jak powiedzieć. Autobusowy dworzec. Stąd będziemy się udawać, oczywiście w Grodnie jeszcze i jadę teraz w stronę Lidy. Dlaczego na autobusie? Bo pociąg będzie dopiero za 2 godziny, ponad 2 godziny. No i w te 2 godziny ja już będę w Lidzie. I może uda się troszkę, że tak powiem, osiąść w tym mieście, a zarazem coś pooglądać, jeszcze zrobić drobny odcinek. No więc moi drodzy, trzymajcie kciuki. Koniecznie obejrzyjcie z panem Januszem poprzedni odcinek 8 z Muzeum Staroci Pamiątek w Grodnie. I rzecz jasna, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, a my się, moi drodzy, będziemy zabierać do Lidy. Autowokzał, godzina 13:12. Wchód. Tutaj bilet trzeba kupić, tylko gdzie? Tam gdzieś można kupić. Zobaczcie, jaki autowokzał. Fajny. O. Bilet kupiłem na marszrutkę. Na marszrutkę, nie na autobus, na marszrutkę. I melduję, że będzie to chyba najdroższy przejazd w tej podróży, w tym projekcie. Dlaczego tak mówię? Bo wychodzi mniej więcej 100 km za 20 zł. A moi drodzy, z kolei na przykład z Lidy do Mińska jest o wiele większy dystans i pociągiem taki dystans można zrobić za ciutkę mniej, chyba za 18 zł. Tam będzie 170 km, jak dobrze pamiętam. Więc no daje do myślenia. No ale marszrutki też trzeba spróbować, będąc na Białorusi. Teraz idziemy znaleźć bank. Ze względu na to, że się okazuje, że pieniądze na Białorusi idą na prawo i na lewo. Więc muszę doładować. W Grodnie bardzo dużo trolejbusów. Energia relatywnie tania, patrząc na ceny, to i transport publiczny relatywnie tani. Fajne jest to na Białorusi, że można sobie spokojnie pieniążki wymienić i bez problemu w każdym banku w mieście można sobie spokojnie takie dolarki pamieniać. Admienić coś takiego, więc to jest na plus. Zobaczcie, tutaj nawet sprzedają kwas licki. Zaraz podejdziemy do pani, może jakąś bułkę słodką byśmy zjedli. Tutaj u szefowej, o, jakaś tam babuszka kupuje kwas licki. Zobaczmy, co mają. Czekajcie, ja tak... Izwinicie? Tak tutaj pokażę wam. Proszę, większe butelki. O, dobra, ja staję w kolejkę, że mnie tutaj nie wycyckali. Życie Magellana jest trudne. Pani przede mną kupiła wszystkie bułki słodkie. Czujecie temat? I został taka wielka buła makowa. Tam za 3,50. Taka wielka. No tam znaczy wielka. No 300-350 gram. Ale taka duża, nie? Taka wiecie, napompowana z makiem. No gdzie ja to wsadzę? Ja tego przecież nie przejem. Idę jakiś może... Czekaj, która godzina? Ty, mordo. Żeby ci ta marszrutka nie odjechała, bo ty autostopem jeździsz, no to... Kurde, już normalnie prawie wylewu dostałem. 13:51. No to jeszcze mam 15 minut, tak lekko mówiąc. Prawie wylewu dostałem. Uspokójcie się i pilnujcie trochę mnie z tym czasem, bo to nie robota. Zobaczcie, centrum miasta, aut cała masa, ludzi cała masa. Jaki spokój, jaka cisza. Toż ja tego w Mali bym nie doświadczył. Albo w Burkina Faso jak ostatnio, nie? Życiowe sprawy toaletowe. Toalet. Tak się po rosyjsku mówi, po białorusku tak samo. Kosztuje złoty 20 rubla. Przepraszam, to będzie złoty 50. Złotówka i 50. Ciekaw jestem, ile kosztuje w autobusie na dworcu autobusowym bądź kolejowym w Polsce. Strzelam, 2 złote? Coś takiego, nie? No, jako ciekawostka. Pani nawet paragon wydaje w toalecie. Szok. Co tam, wariaty? Co? Kierownik zdążył. Kto nie wierzył? Idziemy, godzinka 30 i będziemy na miejscu. Ale co ja kupiłem na drogę? A co ja będę, że tak powiem, o suchym pysku jechał? Patrzcie na to. Chipikao. Przecież to było, żeby nie skłamać, w roku 2005 u nas.
Tak mi się przynajmniej wydaje. I tutaj, w tych rogalikach, a to od Seven Daysa, i w tych rogalikach, moi drodzy, były zawsze jakieś naklejki. Pamiętacie to? Ja w sklepie z produktami kupiłem takie coś. Jeszcze, żeby wam pokazać małe Seven Daysy. Ale mini, no w sensie brand dostosowany, ta etykieta tutaj do białoruskiej, do rosyjskiej pewnie na te rynki. O, zobaczmy, gdzie produkowane. Czy to będzie napisane? Almaty, Kazachstan. W Kazachstanie robione. Nie chciało mi się jechać stopem. Wiecie dlaczego? Bo z dużych miast po prostu trzeba się wydostać na wylotówkę. A to jest taka różnicza niekiedy praca. To nie jest tak, że jednym autobusem sobie wyjeżdżasz i po prostu jesteś na wylotówce, tylko czasami trzeba tam 5 razy się przesiadać. Więc wybrałem opcję dla tak zwanych turystów leniwych. Jak kluski leniwe. No i zaczynamy zabawę. Po pierwsze, choroba lokomocyjna. Po drugie, rogalik z czekoladą. Po trzecie, będzie możliwe, że będzie shake czekoladowy. Oby nie. Tutaj kiedyś były tatuaże. Ale teraz obcinają koszty. Ten rogalik kosztował 2,50. Obcinają koszty. I tatuaży nie wrzucają. Słuchajcie, w smaku taki sam jak ten, który my znamy. Sztuczny smak. O, spasiba. Przyjechali. Dobrze, że tak szybko, bo godzinka z kawałkiem, bo inaczej to, powiem wam, nie dla mnie takie podróże. W sensie to nie na moją głowę. U mnie błędnik jakoś źle pracuje i ja mam chorobę lokomocyjną. Po prostu witam w Lidzie. W miejscu, gdzie wytwarzają kwas chlebowy i piwo, ale w miejscu również, w którym jest ogrom historii, również związanej z Polską. I dziś właśnie zabieram was w te miejsca, żeby wam tęże historię przedstawić, no i pokazać wam, jak takie miasteczko tutaj wygląda. Zapraszam. A się zadychałem? Człowieku, to już nie 15 lat, że tak powiem, człowiek ma. Wysiadłem z tego autobusu, w sensie z tego marszrutki. Ziomek się kręci, w ogóle się kręci jak wrzód. Nie powiem gdzie. I podbija do mnie i mówi: ty tutaj się nie bój. Ja tutaj spokojnie, widzisz, że spokojnie, ale chciałbym cię zapytać, czy dałbyś mi trochę pieniędzy, bo ja ci mówię prawdę, ja wczoraj tutaj przyjechałem i przepiłem wszystko, a jestem bardzo głodny. Mówię: człowieku, jak przepiłeś wszystko, no to mówię, przepiłeś, nie ma jedzenia. Kurczę, i sobie, wiesz, i koniec tematu. Powiem wam jedno. Ja jestem okrutny w kwestii w ogóle takiego, że tak powiem, alkoholizmu, bo wiem, że ludzie, którzy wpadli w ten nałóg, nie dostaną takiego liścia na twarz, nie odbiją się po prostu od dna, im to nie przejdzie. Ja powiem wam z ręką na sercu, jak widzę alkoholików, którzy podchodzą do mnie w Polsce, na świecie czy gdziekolwiek indziej, nigdy im nie pomagam. Nigdy. Koniec, kropka. Te liczniki to zarąbista sprawa, bo człowiek przynajmniej wie, ile będzie stał. Jakiś taki spokój ducha. Idziemy znaleźć nocleg, ale warto też zaznaczyć, że miasto Lida to jedno z najstarszych miast tutaj w zachodniej Białorusi. Założone przez księcia Giedymina, tak jak wspomniałem, w XIV wieku. No i miasto to, w tym punkcie właśnie przecinają się kultury litewska, białoruska, żydowska, no i rzecz jasna polska. Dlatego tutaj jestem, no i wy razem ze mną. Ciekaw jestem, czy na kanale są osoby pochodzące właśnie z Lidy. Serdecznie was pozdrawiam i pozdrawiam wasze rodziny z tego właśnie miejsca. Idę do hostelu, manatki zostawię. No minus taki, że jak jeżdżąc po miastach,
no to po prostu nie ma jak namiotu postawić. Z drugiej strony, okej, dałoby się, można by było zostać przed miastem i tam postawić namiot i przyjechać chodzić z plecakiem, ale najgorsze jest to, że plecak ciąży. Plecak ciąży, tam jest gościnica, hostel. Hostel teoretycznie powinien być tańszy niż gościnica, czyli hotel tutaj w Lidzie. No i też dobra lokalizacja tego hostelu, bo blisko dworca PKP kolejowego, z którego prawdopodobnie na dniach będę wyjeżdżać do Mińska, w stronę Mińska. No zobaczymy, jak to się potoczy tutaj, bo trzeba być bardzo elastycznym w tego typu podróżach, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. O, jest hostel. Wchodzimy. Proszę zobaczyć, jak ktoś może z Was będzie w Lidzie, to tutaj kierownik prawdopodobnie będzie spał. Mówię prawdopodobnie, bo jak rzucą cenę, że tak powiem, jak z kosmosu, no to ja tutaj nie zostanę. Pójdę do hotelu. Za 62, że tak powiem, białoruskie ruble sobie tam pośpię. O, jak elegancko. A tu w ogóle o wizę można nawet aplikować. To gdzie jest to wejście do hotelu? Powiem Wam, że Białoruś chyba jest takim ewenementem, jeżeli chodzi tutaj o taką Europę centralną, a mianowicie o architekturę drewnianą, która ma jeszcze 100 lat i całkiem dobrze się zachowała. No nie ma co ukrywać, jest ten, że tak powiem, powiew Kresów. I nawet, tak jak mogliście posłuchać w odcinku numer wcześniejszym, spoko, 8 chyba, no to słychać w języku na przykład pana Janusza taki kresowy akcent, taki piękny kresowy akcent, dosłownie. A my tutaj będziemy zachodzić z tej strony do tego hostelu. Co to za nora, ty? Nie uwierzycie. Wiecie, czemu ja w ogóle w tym sezonie, tak jak, że tak powiem, jestem na Białorusi? Jak jest zimno, chodzę w kurtce i mogłem to zrobić latem. Z prostej przyczyny. Bo jak byliśmy z Hanią, pamiętam wcześniej, to były wakacje, to wszędzie hostele były pozajmowane. Więc był problem ogromny, bo tutaj wiecie, i z Litwy, i z Rosji, i swoi ludzie jeżdżą, Białorusini podróżują, więc był problem że tak powiem, z miejscami noclegowymi. I to mnie wkurzało. Więc postanowiłem, że teraz pojadę, no i że będzie lepiej. No i faktycznie jest lepiej, ale tutaj mi normalnie figę z makiem i z kurczakiem pokazali. Pani mówi, że wszystko zajęte. No i pewnie zajęty, no bo to jest jedyny hostel, pewnie najtańszy, znając życie, który jest przy samym dworcu, więc ludzie podróżujący wybierają głównie tą miejscówkę. No i nic, no. Został mi tylko ten duży hotel w Lidzie. Mam nadzieję, że nie zgolą ze mnie, że tak powiem, rubli. Nie wiadomo ile. Minus jest taki, że tam ponoć głośna jakaś dyskoteka jest. A wiecie, że ja po prostu jak idę spać, to lubię, jak jest cicho. Mam bardzo słaby, że tak powiem, sen. Taki delikatny sen. Co tam, Sobaczka z Lidy? Sobaczka. Idziemy na klawisze. Na cmentarz. XIX wiek. Cmentarz. I tutaj pochowani są, moi drodzy, ludzie z II Rzeczpospolitej Polskiej, z Wielkiego Księstwa Litewskiego, z Rzeczpospolitej Polskiej, Rzeczpospolitej obojga narodów. Więc zobaczcie, jaka perspektywa czasu, jaka oś czasu jest właśnie tutaj. Ja niestety przeskoczyłem, bo nie to, że po prostu nie wiem, co to jest wejście. Najzwyczajniej w świecie nie wiem, gdzie jest wejście. A nie chce mi się iść dookoła i szukać wejścia. Leon Stabiński, 1904. Cześć Twojej pamięci, pokój Twojej duszy. Niektóre z tych pomników, szanowni państwo, mogą mieć nawet po 200 lat. Maria Janczewska żyła 63 lata. Dużo jest pomników sypiących się, bo to jest, moi drodzy, po prostu beton, więc one się sypią, ale cmentarz jest naprawdę zadbany. No więc tutaj serdeczne podziękowania do władz lokalnych, że dbają tutaj o pamięć. Zobaczcie, co jest napisane. Ja niestety nie mogę tak na głos niektórych rzeczy czytać, ale zatrzymajcie i przeczytajcie. Helena, Bylińskie, ofiara... Nie, w ogóle nie mogę tego nie wiem, o co chodzi. Nie mogę rozszyfrować. Dajcie znać, o co chodziło. Michalina Fiedorowicz, Wincenty Czajkowski, Stefania Korzeniewska,
z domu Zdanowiczów. Zobaczcie, ile nazwisk polskich. Bolesław Budrewicz. Może ktoś z Was te nazwiska po dziś dzień nosi. Borysewicz. Tu spoczywa Kłyszejko Adolf, żył lat 51, 21 rok. Te wszystkie daty, które widzicie od 1918 do 1939 roku, to nic innego jak okres II Rzeczpospolitej Polskiej, tak jak tutaj na przykład. Trzeba również zaznaczyć, że Lida przed 1939 rokiem była garnizonem Wojska Polskiego. Stacjonowali tutaj polscy żołnierze, więc gdzieniegdzie jeszcze pewnie można znaleźć taki żołnierski nagrobek. Jeszcze pochodzę, spróbuję dopatrzyć. Może się uda. Mickiewicz, Berjasłowska, Sadowski. O, tutaj jakieś stareńkie z 1937. No niestety, moi drodzy, serce krwawi. I ktoś powie: kierowniku, ale po co chodzić po cmentarzach? Słuchajcie, warto. Nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro. I nigdy nie wiadomo, czy to miejsce jeszcze będzie jutro w takim stanie, w jakim jest. Więc to jest zapis historii. Przypomnienie o tym, że żyjemy w świecie dobrobytu. Dziś my, Polacy, pamiętajmy o tym. Myśląc o przeszłości. Pamiątka od matki. Kurde, ciary mam. Powiem wam, że za każdym razem, gdzie bym nie był na cmentarzu, to mam ciary, a zwłaszcza kiedy jest ten aspekt polskości. No i tutaj nie ma co ukrywać. Ja to taki patriota jestem. Ja się z tym nie kryję. 1940 rok. Katyń. Jak wcześniej wspomniałem, stacjonowali tutaj polscy żołnierze i niestety 17 września 1939 roku wchodzą Sowieci, wchodzi Rosja, no i dokonuje się mord na ogromną skalę, o którym pamiętamy po dziś dzień i o którym będziemy wspominać do końca naszych dni. Wielu z tych żołnierzy oddało ducha, zostało zamordowanych, no nie ma co tutaj ukrywać, w Charkowie, w Katyniu, w Twerze, tylko za to, że byli Polakami, szanowni państwo. Wszedł jak cham, wyszedł jak człowiek. Tutaj zamek, tam kolegę poskładało, widać. Chciałem, bo myślałem, że może zemdlał czy coś, ale podszedłem i tak czuć zionęło alkoholem, no i spodnie obsikane widać, no to już to wszystko jasne. Powiem wam, że produkcja piwa tutaj, no to na pewno nie sprzyja lokalnym, bez dwóch zdań. Tam jest hotel Lida i tam też jest zamek Lida. Niemniej jednak, chyba z tego co wiem, to dzisiaj jest ten zamek zamknięty niestety. No ale pochodzimy, popatrzymy, co się tutaj dzieje. Tutaj na wzgórzu cerkiew Wszystkich Świętych, zbudowana w 2006 roku. Patriarchat moskiewski, czyli podlega pod Moskwę. Patriarchaty są różne. Jest aleksandryjski, Egipt, jest jordański, jak sama nazwa wskazuje, Jordania, antiocheński patriarchat, to będzie Syria i Libia. Jest ukraiński, przepraszam, nie ukraiński, kiedyś się nazywał ukraińskim. Kijowski patriarchat to jest temat okropnie dzielący narody. W sensie w tym świecie religijnym, prawosławia. Bo na przykład tego kijowskiego patriarchatu Moskwa nie uznaje. No i tam są zawirowania. Kiedy sobie przejdę takim eleganckim deptakiem w Lidzie, no to trzeba pokazać. Słuchajcie, spokojnie u was, tutaj w Lidii. Zamek w Lidzie. Topowa atrakcja. No nie wejdziemy do środka, bo wiem, że na stronie sprawdziłem, że dzisiaj jest zamknięte. No, to lipa. Ale średniowieczna konstrukcja, XIV wiek, książę Gedymin tworzy obwarowany zamek. Po co? Po to, żeby chronić Wielkie Księstwo Litewskie. Ej, słuchajcie,
Teraz dopiero na tym odcinku zorientowałem się, że normalnie ze mnie podróżnik historyk. Bo ja też się uczę, żeby wam to przedstawić w takim telegraficznym skrócie, przyjemnym dla ucha. Też muszę przygotować się do tego materiału. Więc no, słuchajcie, wszyscy się uczymy od siebie. W średniowieczu często i gęsto stosowano już tak zwane toalety zewnętrzne. Tak jak widzicie tutaj fasadę, to był taki wypustek, zwłaszcza z reguły drewniany, taki wychodek drewniany, wysunięty z muru. Tutaj nie widać na tej przynajmniej stronie, ale daję rękę uciąć. Czekajcie, coś takiego. Coś właśnie takiego. Coś takiego, jak tutaj widzimy. Widzicie? Taka rekonstrukcja. No i to jest 100% wychodek. Zobaczcie, tam jest od dołu taka drewniana zakrywka. No i w ten sposób można było się załatwiać, moi drodzy, nie wychodząc z zamczyska, czyli bezpiecznie. Odchody leciały do fosy, która była wokół zamku. No i było higienicznie, potencjalnie higienicznie. Z drugiej jednak strony ktoś musiał później to sprzątnąć. Bo gdyby to cały czas leżało, no to by po prostu śmierdziało. Nie? A widzicie, kibel wypatrzyłem. Hotel Lida. No tutaj pakujemy się. Nie ma w ogóle nawet innej opcji. Na zasadzie nie ma w ogóle alternatywy, żeby była jasność, szanowni państwo. Ale w tak dużym obiekcie ceny powinny być przystępne do portfela kierowniczego. Hotel w Lidzie jest najdroższym hotelem do tej pory w tym projekcie. 68 rubli białoruskich i są dwuosobowe komnaty, takie za 40 rubli. Słuchajcie. Jest, tutaj 402. Nieźle. Poprosiłem panią o cichy pokój. No i mam nadzieję, że dostałem cichy. Że tam dyskotek nie będzie słychać. Czekajcie, muszę kurtkę ogarnąć. O, taki pokoik. No 82 zł, szanowni państwo. Dużo, powiem szczerze, że dużo. Najwięcej jak do tej pory. Telewizor, takie rzeczy mi tutaj niepotrzebne są. Taki, powiedziałbym, klimat sowiecki. Ale ja takie lubię. W sensie przyjemny dla oka. Jakiś taki, powiedziałbym, bardzo sentymentalnie się czuję tutaj. No niestety czuć fajki. Ja to tak fajek nie lubię. Ojejku. No widać, że hotel wysłużony, bo klamka wyrwana. No łazieneczka taka. Proszę zobaczyć, niewielka, ale jest ok. Schludnie. Przyznam szczerze, że myślałem, że będzie taniej, że będzie. Ale powiem wam tak. Powiem wam, że chyba pierwszy raz na Białorusi dzisiaj poczułem, że pani nie jest szczera. Dlaczego tak mówię? Bo w takich dużych obiektach jak ten hotel są przeróżne kombinacje pokoi. Począwszy od tych takich drogich, o których nie rozmawiamy, bo nam ten komfort nie jest potrzebny w takiej podróży, po te takie najtańsze, gdzie na przykład są 2 łóżka, albo na przykład wchodzisz do pokoju i jest rozejście. Jeden pokój, drugi pokój, ale macie wspólną łazienkę. I takie pokoje kosztują około 40 rubli. I ja kiedy zapytałem panią deszewle, czyli najniższą cenę za pokój, za jedną osobę, za jedną noc, czyli za jeden sutek, i powiedziałam, że mogę być w pokoju, gdzie jest jedna łazienka albo wspólna łazienka na korytarzu, to pani powiedziała, że takich pokoi nie ma. A na tablicy informacyjnej normalnie jest napisane, że takie pokoje funkcjonują tutaj za 40 rubli. No i powiedziała, że tylko jest dostępny dla mnie pokój za 68 rubli, czyli 80, chyba jak dobrze pamiętam, 2 zł. Więc nie poczułem, że pani mówi prawdę. Jak zapytałem drugą panią, czy ten pokój jest, to ta druga pani tak spojrzała na tą pierwszą i tak się zmieszała. No i widać, że kręcone. No więc nieprzyjemnie, drodzy państwo, tutaj w hotelu Lida. Ale na plus, moi drodzy, jest pościel, ale piękna. No pościel to jest bajka. Bajeczka. Zarąbista. To mi się podoba. Na szczęście powiem wam, że takiego troszkę szachrajstwa odnośnie cen jest bardzo mało i to jest super. To jest taka pierwsza właśnie sytuacja, ale tak właśnie rozkminiam, bo dzień się kończy, słońce już jest nisko, jest godzina prawie 17 i zastanawiam się, czy iść na zamek, czy jednak pójść pokazać wam trochę miasta, bo jeżeli pójdę na zamek, to pokażę wam mury,
no i za dużo wam tam też nie pobajdurzę, bo tam tylko pozostały te mury. One zostały zrekonstruowane. A w mieście jest kilka jeszcze miejsc, które warto pokazać. I wiecie co? Jedziemy na miasto. No bo niestety dnia nie naciągnę, a nie jestem pewny, czy jeszcze jutro będę tutaj w mieście. Więc pójdę jednak na miasto, żeby wam pokazać miasto. Dobra? Na pewno się nie obrazicie. No i mamy Lidę. No to w prawo będzie trzeba iść. Tutaj w samym centrum Giedymin. Jeden z bardziej, powiedziałbym, otwartych władców w ówczesnym czasie. Dlaczego tak mówię? Ponieważ pisał listy do papieża, pisał listy do władców Europy Zachodniej, krajów w Europie Zachodniej, tak, żeby podtrzymać relacje. Informował o planach, o których mógł informować, więc bardzo pielęgnował to. Do pełnej jedności. Żyj, żeby już na wieki wieków. Bóg Pański zawsze będzie z wami. Przekaż to sobie znam W parku Franciszek z Karyna, 1517 rok, Praga. Franciszek wydaje pierwszą Biblię w języku cerkiewnosłowiańskim w tej części Europy, czyli w Europie Wschodniej. Cześć Franciszek. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale w tym miasteczku żyje około 100 000 ludzi. Tutaj mamy plac Lenina. W sensie w każdym mieście jest plac Lenina. Tylko pytanie teraz zasadnicze. Czy tutaj w Lidzie plac Lenina jest bez Lenina, czy może z Leninem? Dobra, postawili tam na boku. Widać, Diedo Lenin stoi tam, po tamtej stronie. O co chodzi? Powiedzcie mi, drodzy Białorusini, dlaczego jest tak dużo Lenina wszędzie? Sobór Świętego Michała Archanioła, cerkiew prawosławna dziś, ale wcześniej był to kościół katolicki. Od lat 90. przemianowana. Wejdźmy, zobaczmy. Freski widzieli? Freski, moi drodzy, to jest żmudna robota. Ikonopiscy, żeby taką freskę nałożyć na mokry tynk, bo freski się kładzie na mokry tynk, ten barwnik, no to nie masz zbyt wiele czasu na to, żeby tę freskę, że tak powiem, dopieścić. Albo jest dobrze, albo trzeba zdzierać tynk i jeszcze raz świeży nakładać. Więc to jest żmudna robota, szanowni państwo. Zobaczcie. Niedźwiedź, siła. Piwo to piwo. Siła piwa. Ale tutaj pan niejaki Papiermeister w 1873 do 1941 pędził, ważył, moi drodzy, piwo. Był to drugi browar w Lidzie. Tutaj, w tym miejscu. Niestety już browaru nie ma. Tego starego. Ale jest ten nowy. Zobaczcie, jaki rowerek. Z jakim siodełkiem jeszcze ze skóry. Takim to i ja jeszcze jeździłem, szanowni państwo. Na wsi w okolicach Czeremchy. Może ktoś z was tam mieszka, a może ktoś z was ma tam rodzinę. Tutaj kawałeczek pokażę wam tych silosów browarniczych. Tam jest muzeum. Tam też jest bar lidzki, gdzie można degustować piwko. To tam wejdziemy. Pani mi tutaj podpowiedziała, że na Mickiewicza to w lewo trzeba iść, żeby znaleźć ten pomnik z polskością na czele. Ciekaw jestem, czy go znajdę,
Zobaczcie, w internecie wygrzebałem właśnie taki pomnik, gdzie właśnie są upamiętnieni żołnierze polscy. Znaczy nie będę wam go teraz pokazał, albo dobra, pokażę, o tak wygląda. Tak pokazałem pani, ale pani nie skumała czaczy. Ja myślę, że ludzie nie przywiązują aż takiej wagi, wiecie, do takich symbolicznych miejsc, zwłaszcza kiedy się tym nie interesują. Teraz dopiero zacząłem grzebać jeszcze bardziej, się okazało, że ten pomnik gdzieś był na tamtym cmentarzu starym, gdzie byliśmy wcześniej. No niedobrze, niedobrze. I też tam w ogóle w artykule było napisane, że ponoć władze lokalne szykują się do tego, żeby zlikwidować ów cmentarz. Ale coś na razie im to chyba nie wychodzi. No i dobrze, że im to nie wychodzi, bo to jest kawał historii, zbyt długiej historii, żeby pozwolić na to, aby to miejsce zniknęło z mapy ziemi. Chciałem wam w obecności tego pomniku wspomnieć ogólnie o bitwie lidzkiej. W 1919 roku właśnie to Polacy bronili, była tutaj linia obrony przed bolszewikami i faktycznie Polacy wygrali. Jednak była to jedna z krwawszych bitew w tamtym okresie. Poległa masa ludzi, zarówno Polaków, jak i miejscowych. No nie pokażę wam tego pomnika, szkoda, no. Moja nieuwaga. Ulica Adama Mickiewicza. Tu jest browar, do którego przyjdziemy. Ale pięknie, co? Zachodzi słońce, kierownik sobie tutaj po lidzie zasuwa. Zalew Lidzki. Tutaj ludzie miestni, tutejszy przychodzą latem odpoczywać. Na szczęście nie jesteśmy latem, bo tutaj byłoby cała masa, tabuny ludzi. Proszę zobaczyć. Ławeczki, nie ławeczki. Można przyjść podychać. Fajnie to wygląda. Zagospodarowane. Powiem wam, że raz jeszcze tak wspomnę. Zobaczcie, jak czysto, nie? Jest poza sezonem, a jak czyściutko i przyjemnie. Browar Lidzki rocznie, tak jak piszą na stronie, produkuje około 60 milionów litrów napojów szeroko pojętych, bo od 1935 roku zaczęto również produkować napoje gazowane, co nie było takie oczywiste w tamtym czasie, wcześniej jeszcze. No więc rozszerzyli swój asortyment i eksportują na 20 krajów na 3 kontynentach, szanowni państwo. Więc zwróćcie uwagę, czasami może w Polsce w jakichś sklepach, takich może bardziej niszowych, można takowy kwas znaleźć. Lidzki, bardzo znany. Kogo bym nie zapytał na Białorusi, jaki kwas kupić, jaki kwas najlepszy, to zawsze mówił Lidzki, z Lidy. No chciałem kosztem zamku przyjść do Muzeum Lidzkiego, ale tak, to jest Woskresenie, czyli niedziela, sobota, piątek, czwartek, środa. Dzisiaj można klamkę pocałować. A co was tak przekręciło, wariaty? A na koniec odcinka idziemy na tak zwaną zasłużoną degustację. Za dużo pić nie będziemy, podegustujemy, ze względu na to, że odcinek trzeba jeszcze dzisiaj zmontować. Więc praca i rozkosze muszą iść w parze i trzeba utrzymać balans, żeby nie skończyć jak ten ziomek na odcinku z dworca autobusowego w Lidzie. Najważniejsze w życiu, czego się nauczyłem, to wyciągać wnioski z błędów popełnionych przez innych ludzi. Bo oni zapłacili za to jakąś cenę. Większą, mniejszą, ale zapłacili za nią, za te błędy, a my możemy wyciągać wnioski z ich błędów. Zapamiętać, zapisać, zanotować. Zobaczcie, mapa, plan miasta Lidy według Radziewicza z 1939 roku. Zobaczcie to. O, z 1939. Tutaj normalnie w języku polskim, szanowni państwo, jest cała mapa. Tutaj byliśmy na tym cmentarzu. Nie na tym byliśmy. Byliśmy na jakimś innym. Czekajcie. A może i na tym. Coś mi się tutaj... Cmentarz izraelicki. Ale ciekawie nazwane. Zobaczcie, jak ta miejscówka wygląda. Tutaj. O, stare fotografie. To starego browaru prawdopodobnie. Można zobaczyć. Ulica Kamieńska. Zobaczcie, jeszcze kocie łby. Chciałbym być w tamtym czasie, tak się przenieść chociaż na chwilkę. Tak, kwas to kwas. Kwas znamy lidzki. Piwo ciemne też lidzkie. Ciężko powiedzieć, to niefiltrowane chyba. Tutaj
są już jasne. Pilsner to jest oczywiście tutaj niefiltrowany. Rach, ciach, ciach. Prosto, że tak powiem, z ważalni. 2. Piję 2, bo żeby wyjść o własnych siłach. Wziąłem 2 piwa, żeby mieć porównanie. To jest pilsner niefiltrowany, licki, a to jest piwo taki porter, ciemne. Zacznę od ciemnego, a może nie, zacznę od jasnego, bo ciemne ma bardziej wyrazisty smak. Najpierw pokażę Wam konsystencję. Proszę zobaczyć, ja nie wiem, tutaj niech piwosze się wypowiedzą, co myślicie ogólnie. No i zapach. Pytam Panią, czy można mniej ogólnie. Pani mówi, że nie, 0,3 i koniec. No to mówię, no to tylko 2 wypiję, bo to będzie 0,6, od razu będzie mi w głowie szumić. A taki przyjemny zapach słodowy. Wiecie co? To filtrowane nie pozostawia takiego alkoholowego posmaku, co niekiedy jest charakterystyczne dla tańszych piw. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. To jest naprawdę takie... A nie jestem jakimś koneserem, nie znam się tak na piwach, ale faktycznie jest taki przyjemny posmak na tym języku. Zabierzmy się teraz za to ciemne piwo. Ciemne piwo nazywa się chyba porterem. Chyba tak. Może ktoś mnie sprostować, bądź nie. No i tutaj wydawałoby się, że zapach powinien być bardziej intensywny. Ale nie jest. Zobaczmy jak w smaku. Ale delikatne. Słuchajcie, ciemne piwo zawsze kojarzy mi się z tym, że ono jest takie mocne, wyraziste w smaku. To piwo jest delikatne w każdym calu. Delikatne w smaku. Zobaczcie, pianka. Naprawdę jestem zszokowany, że tak może smakować ciemne piwo z nalewaka. Też przyjemne. No ten słód ciemniejszy jest bardziej wyczuwalny. Teraz czuję, jak jedno po drugim wypiłem. Słuchajcie, kto miesza, ten do domu nie wraca, nie? Czas teraz jedzonko poszukać. Powiem Wam, że ja tak po tej Białorusi jeżdżę i to piwo piję, żebym ja się piwoszem jakimś nie stał białoruskim. Piwo beltowe, pupko. Piwo chmielne. Piwo eksportowe, pupko. Zobaczcie, ile tutaj jest polskości w tym mieście. Kartoflane ola di. Placuszki ziemniaczane z językami wołowymi. Taka białoruska, że tak powiem. Takie białoruskie danie. Proszę zobaczyć, jak pięknie podane. A jak pachnie, szanowni państwo. Z kurkami. Nie, to kurki? Dobrze widzę? Nie, to nie są kurki. Co to w ogóle za grzyby? Kto mi powie, co to jest w ogóle za grzyb? Pysznie. Ale co to jest za grzyb? Nie wiem. No i trzeba popróbować języków wołowych. Ciekaw jestem, czy lubicie. Czy też może nie. Pysznie. Pysznie, naprawdę pysznie. Chociaż porcja niewielka. Taka do posmakowania bardziej. Ale pięknie pachnie. Ojejko. Wy na tym kanale macie przestrzał ogromny kulturowy. Bo na jednych seriach siedzę i jem gdzieś w buszu, w jakimś restaurancie z patyków, a w innym jem jak panisko, jakieś placki ziemniaczane z języczkami wołowymi w sosie śmietanowo-kurkowym, znaczy grzybowym. Normalnie przeskok światów. Kolejny odcinek, kierowniku, i kolejny raz wcięty po browarze. Kto ogląda, ten wie, że 0,6 litra browaru kierownika miota. I to bez dwóch zdań. Zatem, moi drodzy, zamykamy odcinek. Bardzo dziękuję za obecność na 9. odcinku z serii Białoruś 2 z Jak to daleko. Pozdrawiam Was serdecznie. Uprasza się o zostawienie łapeczki, komentarza i rzecz jasna podanie odcinka dalej pocztą trzewikową. Tym razem w tej serii. No i co? I słyszymy się w kolejnym odcinku. Zerknijcie na mapę. Wydedukujcie, skąd może być. A może nawet powiedziałem chyba na tym odcinku. Ale już nie pamiętam, bo ten odcinek dzisiaj nieco długi. Może nawet przydługi. No ale mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Serdecznie pozdrawiam wszystkich z
miejscowości Lida i okolic. Pozdrawiam. Czołem.